dobry, to ostatni dzwonek. A na co? Już zaraz wam pokażę. Nie na spacer z kuskami, chociaż teraz wzięliśmy Matełka i piłeczkę, żeby nam towarzyszyli, żebyście było jakoś tak inaczej. A my idziemy zaraz na polowanie, na szukanie. Marcin, czego? Żebyś się nie pomylił? Szukanie wrotyczu. Dokładnie. Chcemy przesadzić na naszą działkę jak najwięcej się da, bo z nasionek średnio i z szepek, które dostaliśmy, no też coś nie powychodziły. Chcemy teraz taką dużą, wiecie, bryłę ziemi wybrać szpadlem. No dokładnie, wiecie co, no bo dostaliśmy, tak jak Marcin wspomniał, wrotycz i wrotycz generalnie rośnie na glebach ubogich, na gliniastej, w rowach, w zaroślach, przy drodze i my właśnie przy drodze niestety znaleźliśmy i będziemy go wykopywać. Powiedzmy drodze, to taka wiecie, dwumetrowa wiejska, to prawie nikt nie jeździ, tutaj ale rzadko przy drodze. co rośnie, rzadko co przyjeżdża, przepraszam. W teorii nie jest, znaczy inaczej, wrotycz nie jest rośliną ekspansywną, ale jak już się zakorzeni, to jest taką fajną, ładną bylinką, która dorasta do 1,5 metra. I tak jak mówiłam, nie ma specjalnych upodobań glebowych czy warunków. Niestety, no Klaudia coś nawaliła, nie wiem, podlewałam, ale coś się nie przyjęło, więc będziemy teraz robić drugie podejście. Tak, ale to za chwilę, tylko niech się nasze maluszki wypasą. No to do dzieła. Marcin zacznie się tutaj zacznie wykopywać. Jak się nie uda nam wykopać, to potniemy ten wrotycz. Znaczy potniemy, no przy samej nasadzie, tam gdzie można, to utniemy. A w ogóle dlaczego ja tak mówiłam, że ostatni dzwonek jest na wrotycz? Ponieważ jak już możecie zauważyć, on zaczyna już przykwitać. To już są już naprawdę jego ostatki, co można go pozyskać i oczywiście, żeby miał te swoje właściwości. Wrotycz w tym momencie zbieram po to, żeby go powiesić w stodółce u kózek, no i może jeszcze w kurniku. No a dlaczego? No prawdopodobnie wiele z Was osób wie, że wrotycz ma właściwości pasożytnicze. Bardzo dobrze podobno odstrasza wszelakie komary, muchy, wszelkie robactwo, a temperatura jest teraz po 30 stopni i niestety no tych much i komarów mamy trochę, bo widzimy, wiecie, przy zwierzętach na wsi to jest trochę inaczej, to jednak jest to bardziej doskwiera nam niż jak mieszkacie w mieście. Dlatego weźmiemy to, co mi się nie uda wykopać, to utnę i powieszę. Klaudia, przestań wieszać. Tylko byś to wszystko wieszała. Dobra, chodźmy zobaczyć, jak Marcinowi udają się wykopki, bo on już jest cały biedny, zziajany i spocony. Wiemy, no niestety ten wrotycz pozyskujemy tutaj przy drodze, ale naprawdę, wiecie co, on nie jest tak jak jabłoć kanadyjska, która jest bardzo ekspansywna. U nas nie ma tak za dużo, no my przynajmniej jej nie widzimy, tak, co nie? Jest on ciężki w znalezieniu. Możemy powiedzieć, że on jest naszym tutaj teraz takim skarbem. No nie jest to łatwe przy drodze. No i zobacz, tu jest gruzowisko. Widać, że i rośnie. A wiecie co? Ja dałam i kupiłam ziemię, bo wiecie, że ja mam samą glinę, więc mówię, żeby dać mu lepszy start, żeby pięknie mi rósł. A tu nic, a tu lipa. No trzymamy kciuki za teraz.
jak ciebie zobaczył, to stwierdził, że ma dość. O, Marcin mówi, że jak nie zobaczył, to się wystraszył. Być Mówi, może. Może i mówi, jestem trucizną, ale bez przesady, z taką trucizną to nie wygram. Propos trucizny, słuchajcie, to jest właśnie bardzo kontrowersyjny temat. No bo wrotycz zawiera... Ojej, czujecie coś? Tak, poczekajcie. Już do was wracam, samochód przyjechał. Widzicie, jak gęsto tutaj jeżdżą, no w ogóle niemalże. Odnośnie związków chemicznych, wrotycz zawiera ich około 160. Do otrucia waszych teściowych wystarczy jeden. Cicha bądź. No, a plecami to widzę, czy tyłkiem. O, Czekaj, dobra, to ja co? sobie dam radę. Nie, poczekaj, nie, razem to zaniesiemy. Połóż to tutaj, no pewnie. A to jeszcze 3 kuby są. Dobrze, połóż. No i jak wspominałam, zawiera tojun, beta-tojun, alfa-tojun, no i jeszcze mnóstwo takich uważanych tojun za związków trujących. Natomiast zastanówmy się, dlaczego jest on tak przez nasze babcie i przez wielu zielarzy tak cenionym ziołem. Przecież dobrze wiemy, że wrotycz działa na biegunkę, na różnego pasożyty, na glizdy. Służy do odrobaczania nas, jak również i zwierząt. Znalazłam gdzieś artykuł, że można dać podobno jeden guziczek, już pokazuję wam, jeden guziczek wrotyczu psom na odrobaczanie. Więc no, jest to zioło bardzo cenione, tak samo jak i piołun. Dlatego myślę, że takie poglądy mówiące, że jest to trujące, no nie do końca bym się z tym zgodziła, ponieważ jest to zioło. Wszystko Dokładnie. jest dla ludzi, słuchajcie, tylko ilości. Zachowajmy proporcje odpowiednie. Tak samo... Na pewno tabletki dla psów nie są trujące, mimo że wszystko Ale pasożyty to z już nich nie schodzą. wnikamy, kochanie, to jest osobny temat. A jeżeli chodzi o samą farmaceutykę, jeżeli chcemy w tym kierunku iść, przecież artesan, tak mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam, lekarstwo sprzedawane w aptece, jest to wyciąg z wrotyczu. Muszę na sekundkę przerwać, bo jedzie samochód. Powiedziałam artesan, moja pomyłka, artemisol. Jest to wyciąg z wrotyczu, jak również i z piołunu. Wydaje mi się, że chyba na bazie octu, o ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. I na co to jest? Na wszy. Więc jest to bardzo dobre przecież i lekarstwo sprzedawane w aptece. Więc czy jest to trujące, czy nie jest to trujące? Oto jest pytanie. Dobra, zobaczmy dalej, jak idą Marcinowi wykopki. Wykopuj Marcinku, a ja tutaj jeszcze poopowiadam, na co jest nasz piękny wrotycz. Słuchajcie, no. Piękny, nie piękny, ale zapach to on ma. Zatek to nie jest. Nie no, zapach tak, ale on jest taki intensywny, ma korzenny zapach. Wiesz? Korzenny zapach skarpet. Ale a propos właśnie, jak jesteśmy na temat zapachu, bardzo dobrze go dodać, wiesz co, do woreczka wsadzić i dać go do szafy. Daje się lawendę, prawda? Chociaż moja ciocia tak samo ostatnio mi podpowiedziała, żeby dać liście laurowe. Podobno to też odstrasza mole. Nie wiem. Dałam 2, w sumie nie widzę moli teraz. Chociaż Marcin, tak jak mówiłam, Marcin wcześniej miał kilka dziurek w koszulce, więc coś nam się zadomowiło. Teraz nie ma. Ale wrotycz. Następna wskazówka. Wrotycz na mole. Do szafy. Z wrotyczu, co ja jeszcze mogę teraz zrobić? Te kwiatostany ususzę, zrobię z nich proszek i on jest doskonałym proszkiem do nacierania z waszych zwierząt, psów, kotów, mam na myśli nasze kózki, przeciw kleszczom, po prostu zrobić tego proszek, taki pyłek i natrzeć je, bo można zrobić również hydrolat i spryskać, czy nawet siebie, jak idziecie do lasu,
spryskać trochę skórę i nogi, nawet ubrania, delikatnie, żeby się nie byli mokrzy oczywiście. Natomiast no, u mnie hydrolat dla zwierząt się nie sprawdzi. Myślę, że lepszy będzie proszek, bo Thanos jest tak włochaty, że o Jezu, na niego to nie wiem, ile by trzeba było tego wylać, a zresztą on nie lubi wody. No po prostu moje psy nie lubią wody, mają dostęp do stawu, nie idą, nie kąpią się, jest po 30 stopni, one wolą jakąś norę. Nasza krew, myśmy 2 lata nie mieli łazienki. Tak, chyba z nas biorą przykład, tak jak Maciej wspomina. Po prostu, no nie lubią się myć. ale o nas to dobrze świadczy. No, my się nie będziemy tym nacierać. My możemy zrobić dla siebie hydrolat, więc jak chcecie, to jeszcze róbcie, ponieważ teraz wypady do lasu po grzyby są idealne. No w sumie teraz nie, ale były idealne warunki, jeszcze będą. Więc szukajcie, a znajdziecie. Dobra, jak Ci pomagam. Taki gruby ten kozioł. Ale nie taki, wiesz, jakiś chudziutki, popa. Ja powiem Ci, że ładnie korzenie wychodzą, wiesz, moim zdaniem powinno się przyjąć, bo my tu ściągamy, wiesz, z drugiej strony jest beton. Aha. I one po prostu wyłażą, także może nie uszkadzamy za bardzo korzeni. No miejmy nadzieję. O ja, ale Ci się udało. No to już na pewno coś się przyjmie chyba. Chyba coś się przyjmie, no. Widzieliście, Marcin przed chwilą podlał naszą zdobycz. Znaczy te korzenie, żeby trochę wody dostały. Zostaw, nie twoje. Jak zjem to pozbędę się największego pasożyta, czyli ciebie. A nie, to odwrotnie. Sprawdźmy, czy zadziała. To odwrotnie miało być. Jedz. Dobrze, więc wieczorem czy późnym popołudniem wezmę je, wsadzę do ziemi, a teraz niech te korzenie dostaną trochę wody. Tak podsumowując, jeszcze zapomniałam Wam dodać. Dobrze wiecie, że my na działce mamy karczowniki. Są u nas, no mamy z tym mały problem. Jak nie będziemy mieć kota, no to zawsze będziemy mieć z tym problem. Musimy mieć kotka, ale poza kotkiem właśnie brotycz. Karczowniki nie lubią tego zapachu, więc też mam nadzieję, że on mi się przyjmie, umocni moje wały i jednocześnie odstraszy karczowniki. Jest jeszcze wiele naprawdę cennych informacji na ten temat, co możecie znaleźć w internecie i tak samo przepisów. Nie wiem, czy w tym roku uda mi się zrobić maście lub inne wynalazki. Jeżeli nie, to na przyszły sezon na pewno już będę przygotowana i zdradzę Wam kilka innych moich trików i sekretów. Ja na dzisiaj dziękuję i żegnam się już tym pięknym brotyczem. Zaraz go wsadzę sobie do wazonu. I co? My się widzimy w piątek o 20. Tak samo i w niedzielę. Natomiast od przyszłego tygodnia przechodzimy, może trochę wcześniej, ale przechodzimy na czas zimowy i będziemy troszeczkę wcześniej, więc o 19. Od następnego tygodnia o 19, a teraz w piątek i niedziela o 20. Hej!